Cześć, jesteśmy w Korbie, Korba Strzelin. Dzisiaj przedstawię Wam topowy model hardtaila Treka kategorii Trail Enduro, Trek Rosco 9. Słuchajcie, ten rower jest bardzo popularny i po 10 dniach ujeżdżania tego roweru wiem, dlaczego jest on klasą samą w sobie, klasą dla siebie. Teraz wjeżdża jazda, po jeździe omówimy sobie geometrię i komponenty. Kluczem sukcesu tej konstrukcji jest stonowanie, czyli tutaj nie ma żadnych ekstremalnych przegięć, ani z kątami, ani z długościami. Jakby demokratyzacja tego sprzętu powoduje to, że jest on naprawdę przewidywalny i taki fajny, w sensie jeździ bardzo tak jak powinien. I nie jest przegięty, nie jest ekstremalny, nie wymaga za dużo od ridera, nie zaskakuje nas. I muszę Wam od razu powiedzieć to, co mówię zawsze w każdym odcinku. Rozmawiamy o hardtailach Trail Enduro i wydaje się, że to już jest mała kategoria. Natomiast w tej kategorii musicie wiedzieć, że każdy z tych rowerów można zestroić pod to, jak wymaga tego właściciel. Czyli jeżeli ktoś lubi jeździć po górach na hardtailu, co jest bardzo fajne, bo są jezdne, no to musi go inaczej troszeczkę sobie wyspecyfikować od takiego gościa jak ja, który myśli głównie o lataniu flow i skakaniu hop. Czyli jeżeli chcecie myśleć, żeby tym rowerem jeździć mocno w górach, no to wiadomo, muszą wjechać wkładki albo jakaś treściwa opona i wtedy ten rower jest mniej skoczny, mniej jezdny, natomiast jest super fajny w enduro, w trailu. Ten rower, tak jak teraz, pompowałem do 2.8 bara, czyli max tych opon. Opony są bardzo lekkie, jezdne, cieniutkie, ale ja na nim głównie latałem hopy. I teraz powiem Wam tak, ten rower jest bardziej w stronę enduro niż latania flow traili czy hop, natomiast świetnie też się nadaje na hopy. Choć nie jest taki dynamiczny i nie napędza się tak szybko, nie jest taki jezdny jak na przykład rower z poprzedniego odcinka, czyli Eccentric Light. Ten rower na pewno nie jest taki dobry na wycieczki, on nie jest taki luźny w jeździe, natomiast świetnie sprawuje się po prostu w górach. To przed chwilką widzieliście bez problemu, jakie rzeczy można na nim zjeżdżać. Słuchajcie, najważniejsze trzy rzeczy. Reach 440 mm, idealnie w środku, ani dużo, ani mało. Kąt główki 65, absolutnie nieprzegięty, ani stromy, ani płaski i myślę, że właśnie to, że ten rower jest tak uniwersalny i tak fajnie jeździ, właśnie wynika z tego, że jest nieprzegięty. 65 wydaje się stromym kątem, natomiast wcale to nie jest stromy kąt, bo mamy wideł też 140, 36 lagi, jest to Fox Rhythm, to jest fajne, że 36 laga w hardtailu, fajny widelec. Chainstay 430, niby trochę dużo, a z drugiej strony naprawdę spoko się jeździ. Bottom bracket 61. Wszystkie te, czyli zawieszenie bottom bracket względem tej linii, czyli jak głęboko jest niżej od tej linii, czyli 61 mm, te wszystkie parametry są idealnie po środku wszystkich rowerów tej kategorii. Jakby tak wycentrować to wszystko, to wychodzi właśnie ten Rosco. I tak jak Wam powiedziałem, to jest chyba klucz sukcesu tej konstrukcji. Poza tym jest to model 9, czyli jest na wypasie złożony. Naprawdę tutaj nie ma oszczędności. To po prostu działa. Bardzo fajne są koła, bontragery, sztywne, ładnie się kręcą.
Mamy tak, E13 Helix, mamy tutaj prowadnicę E13, XTK, kaseta SLX-a, rozpiętość biegów, z tego co pamiętam 10,51, czterotłoczkowe hamulce Shimano, bardzo fajnie działają, bardzo fajny kokpit, króciutki mostek 35,0 wzniosu, 0 stopni, kierownica, która ma 27,5 chyba wzniosu, z tego co pamiętam, 35 średnica, czyli wszystko jest tak jak powinno być. No mówię wam, ten rower robi tak, że się chce iść na niego po prostu pojeździć. I jakbym miał go polecić komuś, kto jeździ, to jest ta osoba, która chce jeździć trail enduro, ale chce mieć hardtaila. Czyli nie super na hopy, nie jakoś wybitnie na flow, chociaż też sobie radzi, ale on jest bardziej górski. On jest bardziej górski. Powiem wam, tak jest zestrojony ten rower. Jak wczoraj na Raduni latałem, to w pewnym momencie zapominasz, to jest niebezpieczne nawet, zapominasz, że to jest hardtail, że lecisz tak luźno takim piecem, że póki nie uderzysz w jakiś kamień albo korzeń, to zapominasz, masz wrażenie, że nie jedziesz na hardtailu, masz wrażenie, że jedziesz na ścieżkowcu. To jest piękna sprawa w tym rowerze i tak jak nie jestem jakimś szczególnym fanem tej marki, to ten rower, powiem wam, że w tym zestawieniu jak na razie, jeżeli chodzi o całokształt rowerów trail enduro, to jest numero uno, jeżeli chodzi o jego właściwości jezdne. Naprawdę ktoś przemyślał, dopracował i jest to coś, co można szczerze polecić. Po prostu banan na twarzy, to jest najważniejsze w hardtailu. Słuchajcie, przejdziemy teraz do tematów cenowych i dostępności tego modelu w korbie. Poproszę teraz pana Pawła. Jesteśmy już tutaj we dwójkę z panem Pawłem. Cześć. Pan Paweł opowie nam troszeczkę o tym, ile i jakie ma modele tego rozkoła u siebie w sklepie, czyli w korbie i jakie są warunki tutaj finansowe. Najbardziej popularny jest Rosco 7 i 8. Myślę, że przede wszystkim też ze względu na cenę. Pamiętajmy, że ceny mamy na kartkach 7, 6, 9. Natomiast pamiętajcie, że razem z Wami siadamy do komputera, analizujemy, jakie są ceny rynkowe, tyle ile rower jest w danym momencie wart i zapraszamy do tego, żeby jednak o tym w przypadku chociażby Rosco rozmawiać. Mamy całą rozmiarówkę, także można przetestować i upewnić się, czy dany rower jest mój, czy też nie. W takim bądź razie dziękujemy Wam uprzejmie za obejrzenie, za oglądnięcie tego odcinka, a w kolejnym zobaczycie chyba hardtaila marki Kona. Kona, zapraszamy. Planujemy zrobić film o hardtailu do 4000 zł. I co można na nim zrobić i co, na ile pozwala nam rower, który kosztuje poniżej 4000 zł, tak? Tak. I Tak. tam będą dwa modele, dwa kolory. Sami jesteśmy ciekawi, jak wypadną. I czy to się da w ogóle? Fajnie. Dziękujemy, do zobaczenia. Cześć. Cześć. Paweł, dziękuję.